Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji gramatyki omawiamy czasownik begegnen i dlaczego on jest czasownikiem wyjątkowym, czyli jest wyjątkiem. Co znaczy w ogóle begegnen? To znaczy spotkać przypadkowo i to jest bardzo ważne, to znaczy słowniki wszystkie podają, że to jest właśnie ta różnica między treffen, czyli kogoś też spotkać, tak jakby trafić, natrafić, ponieważ treffen może znaczyć albo przypadkowo, albo celowo z kimś się umówić i spotkać. Natomiast sam czasownik begegnen oznacza właśnie, że przypadkowo na kogoś natrafimy. Dlaczego ten begegnen jest wyjątkiem? On łamie dwie zasady. Pierwsza zasada mówi nam o czasownikach, które mają ten przedrostek be, czyli be. Otóż zasada jest taka, że jeżeli czasownik ma przedrostek be, to on będzie się zawsze łączył z czwartym przypadkiem, kogo co. To wynika z zasady języka niemieckiego, że kiedy mamy die Anwendung mit transitiven Verben mit Präpositional Objekt, to w tym momencie ten obiekt staje się akuzatyw obiekt. To znaczy, może tak powiemy bardziej po przyjaznemu, kiedy mamy czasownik arbeiten, na przykład pracować nad czymś, an etwas arbeiten, to mogę z tego zrobić czasownik opracowywać, na przykład bearbeiten w tym momencie. I to bearbeiten będzie się łączyło z czwartym przypadkiem. Tak samo jak na przykład mówić o czymś, prawda? Sprechen über, to besprechen będzie znaczyło omówić. Na przykład pisać o czymś, schreiben, beschreiben, opisywać. To jest takie właśnie znaczenie. Bardzo ważne jest to, że to be, czyli to be musi być przedrostkiem, czyli właśnie tak jakby z taką kreseczką. Popatrzmy na czasownik beben, który oznacza drżeć. Mamy erdbeben, czyli trzęsienie ziemi. To beben to nie ma nic wspólnego z tym be, ponieważ nie ma czasownika ben, żeby było beny i żebym do tego mogła dołożyć jakiś przedrostek, na przykład be. Nie, to jest akurat sam samodzielny czasownik. Ile jest takich czasowników lub rzeczowników z tym be na początku? Kiedy popatrzymy na słownik Duden, to widzimy, że jest dosyć spora ilość. Tutaj zaznaczyłam same te kartki, które zaczynają się na be i kończą się na be. Tyle ich jest. Otóż czasownik begegnen skąd się wziął? Popatrzcie proszę uważnie na ten czasownik i co tutaj widać? Skąd pochodzi czasownik begegnen? Może taka podpowiedź w środku coś. Szukamy czegoś w środku. Tutaj widać, że w środku mamy jakie słowo? Gegen, czyli naprzeciw, tak po drugiej stronie tak jakby. I od tego gegen wziął się czasownik iść, czyli gehen, czyli po prostu ja idę z punktu A do tego punktu B i to jest właśnie czasownik iść. Dlatego właśnie czasownik begegnen, tak jak gehen ging ist gegangen, łączy się z sein. I to jest ta jakby pierwsza zasada. Dlaczego to jest złamanie zasady? Bo czasowniki, które łączą się z czwartym przypadkiem, są tranzytywne, czyli tworzą stronę bierną, na przykład opisać wydarzenie. Wydarzenie zostało opisane i wszystkie czasowniki, które są tranzytywne, łączą się z haben. Natomiast czasownik begegnen, on nie jest tak jakby tranzytywny, bo on się nie łączy z czwartym przypadkiem, on po prostu jest takim wyjątkiem. W związku z tym mamy formę ist begegnet. Drugą złamaną zasadą języka niemieckiego tutaj jest to, że ten czasownik begegnen nie łączy się z czwartym przypadkiem, a więc nie kogo co begegnen. Spotkać treffen, tak, kogo co, ponieważ treffen jest czasownikiem tranzytywnym, czyli tworzy stronę bierną. Czasownik begegnen nie łączy się z kogo co spotkać, tylko łączy się z komu, czemu, a więc z datywem. Czyli uwaga, jak powiemy ja go spotkałem czy spotkałam, to będzie ich begegnete ihm w czasie preteritum, czyli mówiąc inaczej też imperfekt, a w czasie perfekt to będzie jak ich bin
ihm begegnet. Teraz taka ciekawostka. Spotkaliśmy się przypadkowo na ulicy. Co znaczy, że się spotkaliśmy? To znaczy, że my spotkaliśmy ich, a oni spotkali nas. I tutaj w tym momencie będzie Wir sind uns auf der Straße begegnet. I teraz ktoś może pomyśleć, że czasownik begegnen jest zwrotny, że się mówi się spotkać, sich begegnen. Nie. Dlaczego nie może być sich begegnen? Bo wiemy, że begegnen łączy się z sein, a czasowniki, które są zwrotne, czyli sich, nie łączą się z sein. Taka jest zasada. Jak będzie, że oni się spotkali na ulicy? To będzie sie sind sich auf der Straße begegnet. Prawda? To wynika z odmiany zaimków. Takim bardzo znanym przykładem czasownika begegnen w użyciu jest bajka Rotkäppchen braci Grimm. A więc popatrzmy, kiedy Rotkäppchen, czyli czerwony kapturek, wszedł do lasu, spotkał go wilk. Als Rotkäppchen nun in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. A więc gdyby to zdanie tak po prostu wyjąć i napisać podmiot, orzeczenie i dopełnienie, to by było jak der Wolf begegnete ihm, tak? Czyli wilk go spotkał. A jakby było, że kapturek spotkał wilka? To by było kto co? Kapturek, czyli Rotkäppchen, czasownik spotkał, begegnete i teraz komu czemu? Wilkowi, czyli begegnete komu czemu? Dem, czyli dem Wolf. I popatrzcie, kiedy wrzuciłam do Google'a, tylko to jest takie bardzo mocno zawężone, prawda? Mam plus, mam cudzysłów, sowas ist mir noch nicht begegnet. To się tak właśnie bardzo często mówi na zasadzie, że czegoś takiego jeszcze nie spotkałam, to jest niewiarygodne, coś takiego jeszcze mnie nie spotkało. Bardzo często tak się mówi. Zamiast tego sowas mogą być inne rzeczy. W każdym razie ta konstrukcja wykazuje w Google 2310 wyników. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny film za tydzień. Pozdrawiam.